Cześć, Jacek z tej strony. Witajcie na nowym kanale Fototechniki, na którym mam nadzieję, że będę się od czasu do czasu tutaj pojawiał. Dzisiaj mam dla Was recenzję prawdziwej bestii, czyli Viltroxa 85 mm 1.4 z natywnym mocowaniem do Nikona Z. W końcu, tak jest, w końcu. Czekamy na wiele premier od Viltroxa na Nikona, natomiast ta 85 jest jedną z takich, powiedzmy, pierwszych długo oczekiwanych premier tuż przed świętami. Bardzo fajnie, że niedługo będzie pewnie dostępna w sklepach, jak nie już jest w dniu tego filmu. Natomiast to, co sobie musimy o tym obiektywie powiedzieć, najpierw wspomnijmy najważniejsze, czyli tak jak każdy obiektyw Viltroxa, mamy tutaj przy zakupie 5 lat gwarancji. 5 lat gwarancji, które obowiązuje po rejestracji obiektywu w ciągu 60 dni od jego zakupu. Jeżeli chodzi o ten obiektyw, to jest to seria Pro, czyli taka przedostatnia z najwyższych w Viltroxie. Najwyższa to jest seria Lab i tam na razie mamy, co prawda tylko 135 1.8 i 35 1.2, ale miejmy nadzieję, że niedługo się pojawi więcej obiektywów, jak również na mocowanie Nikona. To tutaj mamy serię Pro. Jest to bardzo dobra seria, jeżeli chodzi o ogólnie budowę i jakość optyczną. W tym obiektywie, który jest tutaj z przysłoną 1.4 zapewniającą bardzo fajne, gładkie rozmycia, jeżeli chodzi o nieostrości, mamy tutaj, sobie przeczytam dokładnie, 11 elementów w 8 grupach. W obiektywie tym zastosowano również bardzo cichy i precyzyjny silnik STM krokowy, który zapewnia nam bardzo płynną pracę autofokusa, jak również wsparcie z pełnymi algorytmami tutaj detekcji twarzy w Nikonie, jak również w autofokusie ciągłym, zarówno w zdjęciach, jak i w filmach. Jeśli chodzi o budowę samego obiektywu, to jest to tutaj konstrukcja wykonana z aluminium lotniczego. W pełni uszczelniana jest to, mamy tutaj 10 uszczelek, które uszczelniają nam obiektyw przeciwko kurzowi i wilgoci. Oczywiście standardowa czerwona uszczelka tutaj na brzegu. Jeżeli chodzi również o budowę, to mamy tutaj zastosowany bardzo fajny pierścień przysłony, który możemy sobie przyciskiem dedykowanym kliknąć, żeby był albo klikalny, albo płynny. Także mamy tutaj ukłon w stronę filmowców. Mamy również ustawienie A, czyli ustawienie, które pozwala nam na sterowanie przysłoną z aparatu. I to, co mi się bardzo podoba, to taki solidny przeskok między właśnie ustawianiem przysłony z pierścienia, a tym A. Dzięki czemu przy takim standardowym po prostu używaniu obiektywu nie przesuniemy sobie tego pierścienia przez przypadek. Mamy tutaj oczywiście też pierścień ostrości. Jest on focus by wire, że tak powiem, ale działa bardzo płynnie i sprawdza się w akcji. Mamy również przełącznik autofocus, manual focus bezpośrednio na obiektywie, jak również jeden dedykowany przycisk, który możemy sobie zaprogramować. I tutaj jeszcze na metalowym bagnecie mamy oczywiście gniazdo USB-C do aktualizacji naszego obiektywu. A jeżeli chodzi o Viltroxy, to dobrze wszyscy wiemy, że tutaj Viltrox dba o aktualizację. Jeżeli są jakieś problemy wynikające np. z aktualizacji samego korpusu Nikona, czy po prostu wychodzą nowe usprawnienia, to Viltrox bardzo szybko te aktualizacje wypuszcza i usprawnia działanie po prostu obiektywów. Także to by było tyle, jeżeli chodzi o samą budowę, która jest naprawdę solidna. Jeżeli chodzi o mój aparat Nikon Z8, to ten obiektyw tutaj bardzo dobrze się spasowuje, dlatego że jest on dosyć solidny. Gabaryt ma taki fajny do ręki, nie jest najchudszy. Czuć tutaj po prostu jakość wykonania, w ogóle bardzo dobrze jest wykonany ten obiektyw, to trzeba przyznać. Te serie Pro i Lab w Viltroxie są naprawdę bardzo dobrze wykonane, to są bardzo dobre materiały. I jeżeli chodzi o Nikona właśnie Z8, to on bardzo dobrze leży, bo Nikon ma tutaj solidny grip. Na moim Nikonie ZF jest to obiektyw odrobinkę za duży na mniejszy korpus, dlatego że po prostu to body jest troszkę mniejsze i ma inną ergonomię. Na Z8 pasuje naprawdę dobrze. I to w sumie chyba tyle, jeżeli właśnie chodzi o tę budowę. Przejdźmy może sobie do omówienia zdjęć i zobaczymy, jak wyglądają po prostu zdjęcia z tego obiektywu. I taki pierwszy test, który ja sobie zawsze robię podczas testów obiektywu, jest to test bokeh. Ja mam takie swoje standardowe miejsce na to, po prostu fotografuję słońce świecące przez moje krzaki
I pierwsze tutaj mamy na oczywiście 1.4. Jak otwieramy sobie do 1.6 już chociaż nawet, no to widzimy, że zdjęcie nam się znacząco rozjaśnia, przez to, że po prostu zaczyna nam się niwelować winieta. Na 1.4 oczywiście na otwartym obiektywie ta winieta będzie, przy lekkim domykaniu będzie się ona tutaj korygować, tak jakby będzie to zdjęcie jaśniejsze. Tak samo na 1.8 ta winieta jest trochę jaśniejsza i tak przy 2.0 i dalej tej winiety już prawie tutaj nie ma, ale jak widzicie też bokeh jest bardzo gładki, nie ma tutaj żadnych ostrych elementów. Tutaj w tym miejscu świeci słońce, ten element oczywiście jest bardzo taki nierówny, dlatego że jest to słońce świecące przez krzaki. Nie jest to idealny punkt, taki świetlny, okrągły. Natomiast jeżeli chodzi o inne punkty właśnie tutaj rozmycia, to są to bardzo fajne, okrągłe kółeczka, bez żadnych poszarpanych krawędzi. I nawet tutaj na 4.0, jeżeli sobie przybliżymy, ten bokeh jest fajny, gładki i cały czas okrągły. Tutaj mamy przy 5.6 również nie widać za bardzo jakichś takich kanciatych elementów, chociaż trochę się zaczyna już powiedzmy robić, ale do 4.0 jest naprawdę pięknie i okrągło. 8.0 już mamy przymknięty, nie jest to jakoś super kanciate, widać może trochę te brzegi, ale wciąż ten bokeh jest dosyć przyjemny i taki miękki. Tutaj mamy do F11 aż do F16. I przejdźmy sobie teraz do testu ostrości. Ja zawsze sobie fotografuję taką moją kartę i tutaj mamy obiektyw w pełni otwarty na 1.4. Na 1.4 jest ostro, chociaż widać taką delikatną poświatę. Natomiast fajne jest to, że jest po prostu ostry. Nie ma tutaj takiego kompletnego mydła, jest po prostu delikatna poświata. To też czasami wynika z bliskości tego testu. Ja zawsze zbliżam się najbardziej jak mogę, żeby pokryć cały kadr tą kartą i jest to odległość około tam 85 cm bodajże. Jeżeli chodzi o narożniki na 1.4, no to mamy tutaj lekką aberrację, widać trochę rozszczepienie tych kolorów, ale nie jakieś ogromne, także jest całkiem dobrze. A jak sobie domkniemy obiektyw 1.6, dalej mamy troszeczkę taką poświatę. Ostrość jest bardzo zbliżona do 1.4. Tak samo brzegi. Wejdźmy sobie na 1.8. Przy 1.8 mamy podobną sytuację, także między 1.4 a 1.8 optycznie w centrum kadru, jak również na brzegach, ten obiektyw jest dosyć podobny do siebie. Na 2.0 zaczynamy w centrum kadru widzieć już tutaj zysk tego kontrastu. Tutaj porównajmy sobie, może muszę cofnąć, tak. Między 1.8 a 2.0 jest znaczący tutaj zysk kontrastu, natomiast między, bo tutaj muszę się przełączać, między 1.4 na przykład a 1.8 środek jest bardzo podobny, nawet na 1.4 wygląda nawet trochę lepiej, natomiast przy 2.0 mamy tutaj ogromny zysk już samego kontrastu. Zobaczmy sobie brzegi. Brzegi dalej są bardzo podobne. I tutaj, tak jak już sobie trochę prędzej sprawdzałem, na 2.8 mamy tutaj naprawdę świetny wynik. W centrum kadru jest żyleta po prostu i na brzegach również ta aberracja zaczyna powoli znikać i zaczyna się nam zdjęcie wyostrzać. Jeżeli chodzi o 4.0, no to tutaj w centrum kadru również jest bardzo dobrze, a na brzegach utrzymuje się jakoś tak powiedzmy z 2.8, tylko że ta aberracja troszeczkę znika i mamy jeszcze 5.6, gdzie tutaj obiektyw chyba ma swój najostrzejszy punkt i tutaj zarówno środek, jak i brzegi są po prostu świetne. Jeżeli chodzi o F16, to środek zachowuje swoją ostrość z lekką, powiedzmy taką, wiadomo, z lekkimi tutaj mankamentami, jak to się zawsze dzieje przy maksymalnym domykaniu, a brzegi również zachowują się bardzo dobrze, chociaż tutaj widać w centrum tego kółka, że tutaj ta ostrość trochę znika, także można stwierdzić, że tak między 5.6 a 8.0 ten obiektyw ma swoją taką najlepszą ostrość, tak jak większość właśnie obiektywów w takim zakresie, a na 1.4 jest bardzo fajnie, z tym, że mamy taką lekką właśnie poświatę, która znika od 2.0, gdzie odzyskujemy prawie cały kontrast. Sprawdźmy sobie teraz aberracje chromatyczne. Ja zawsze sobie pod kątem taki mój ulubiony znak naprzeciwko mojego domu fotografuję. Także tutaj sobie sprawdźmy. Tak jest, prawie nie widać żadnych tutaj przebarwień. Delikatnie może z tej strony trochę zielonego. Tutaj tej takiej magenty prawie nie widać, ale to jest bardzo małe. Środek ostry. Mamy później
1,6. Tutaj, tak jak widzieliśmy też przy zdjęciach tablicy ostrości, między 1,6 a 1,8 jest tutaj bardzo podobnie, jeżeli chodzi o optykę w środku, natomiast przy 2,0 znacząco zyskujemy właśnie ten kontrast w centrum kadru. Tutaj też te aberracje, jak widać, praktycznie zanikają całkiem. Mamy też 2,8, gdzie mamy już tutaj naprawdę ostrość od środka praktycznie do brzegu i też 4,0. Tutaj się nic nie zmienia. Tych aberracji prawie nie widać, a środek się po prostu mocno wyostrza. Teraz sobie zobaczymy kilka takich zdjęć testowych po prostu, które zrobiłem chodząc dookoła domu. Akurat tutaj spadły pierwsze śniegi i też wyszło słońce, także mamy bardzo fajne pokazane właśnie też kontrast plus ten bokeh. Tutaj bokeh na brzegach się bardzo fajnie też trochę zawija. Mamy ten efekt takich kosich oczu na brzegach, co powoduje taki efekt właśnie trochę zakręcenia, jeżeli mamy bardzo dużo elementów, natomiast w środku jest okrągło i gładziutko. Tak jak widzimy, te przejścia są bardzo delikatne, nie ma nic ostrego, takich mocnych artefaktów, które widać na pierwszy rzut oka. Jak sobie maksymalnie zbliżymy, to też oczywiście zależy od tych punktów świetnych. Tutaj jest bardzo fajnie i bardzo gładko. Obiektyw bardzo ładnie trzyma kontrast. Tutaj mamy śnieg. To wszystko jest robione na 1,4. Oczywiście na krawędzi troszeczkę tutaj nam coś wychodzi, ale to zawsze przy bieli. Jeżeli chodzi tutaj na przykład o kryształy naszego lodu, to są one bardzo fajne i wyraźne. Tak samo jak na przykład jakieś kryształki tutaj na gałązce. Jeżeli chodzi o aberracje, no to tutaj też jest dosyć wymagający obiekt, czyli śnieg, także delikatnie gdzieś tam na brzegach mogą się jakieś zafarby pojawić, ale to nie jest nic w zupełności, co by nawet przeszkadzało do korekcji, bo to już jest naprawdę przyglądanie się czemukolwiek tak naprawdę. Tutaj tak samo szyszka na samym środku, bardzo fajnie ostra, tutaj brzegi wszystko widać, kropelki, rozmycia, tutaj bardzo ładny bokeh, gdziekolwiek się jakiś element świetlny, taki blik pojawia, to się bardzo ładnie wszystko rozmywa. Tutaj też było fajne, bo akurat to było ciepło dosyć, to było 2,5 stopnia i spadł świeżo ten śnieg i ze wszystkich drzew po prostu, gdzie ten śnieg się osadził, to spadały krople i łapały trochę słońce, także te wszystkie kropelki tutaj sobie połapały właśnie fajnych rozmyć. Jeżeli chodzi o pracę pod światło, to ta flara się czasami pojawia, chociaż ja próbowałem ją jakoś specjalnie mocno złapać pod słońce i ciężko było gdzieś to widać. Nie jest to jakoś super mocne, także tutaj widać, że te powłoki są dobre zastosowane. Gdzieś w takich ciemniejszych miejscach można zauważyć lekki spadek kontrastu, jeżeli rzeczywiście mamy słońce w kadrze, ale nie jest to coś, co by powodowało jakieś super problemy przy fotografowaniu. Po prostu możemy ten kontrast trochę podnieść, ale jeżeli chodzi też o flary, to tutaj ciężko mi było cokolwiek właśnie złapać. Tak samo tutaj trochę pod słońce. Tutaj ta czerń jest taka troszeczkę bardziej szara, bo to słońce gdzieś tutaj takie ciepłe po prostu bezpośrednio w obiektyw nam świeciło. Natomiast jeżeli nie fotografujemy ze słońcem świecącym prosto w obiektyw, no to tutaj ten obiektyw bardzo dobrze trzyma kontrast. Tutaj jeżeli chodzi o te wszystkie takie mikrokontrasty, to jest naprawdę dobrze. Ja te zdjęcia robiłem głównie na f1.4, tylko gdzieś, gdzie na przykład już byłem przy granicy 1/8000 na migawce, no to tam powiedzmy trochę przymknąłem do 2.0, a tutaj też jakiś kawałek śniegu, po prostu zobaczyć, czy będą jakieś artefakty mi się pojawiały na przednim planie, czy na pierwszym planie, czy na drugim. I tutaj muszę przyznać, że jest bardzo fajnie, a śnieg to jest dosyć problematyczny. Tutaj natomiast właśnie słońce świeciło bezpośrednio w obiektyw, to ta barierka i cień mogą być trochę mniej kontrastowe, natomiast jeżeli chodzi o samą pracę autofokusa, to tutaj ja osobiście nie miałem zastrzeżeń. Tam, gdzie wycelowałem, tam aparat ostrzył, obiektyw również i nie widziałem jakichś takich problematycznych przeostrzeń czy nietrafionych specjalnie zdjęć. Tutaj, jeżeli chodzi nawet o takie elementy, tutaj też białe, trochę na białym, tutaj z tym czerwonym, ale pod słońce, tutaj radził sobie bardzo dobrze. Oczywiście to wszystko, każdy z Was będzie to testował w swoich jakichś tam bardzo mocnych warunkach, że tak powiem, bardzo wyjątkowych. Ja w swojej fotografii nie zauważyłem większych problemów z autofokusem, jeżeli chodzi o celność właśnie. Tutaj też typowo chciałem zobaczyć, jak
kryształki śniegu wyłapie. No i tutaj pod bardzo mocne słońce, krople na gałęziach, też ten bokeh, tak jak mówiłem, jest całkiem fajny. Jeżeli są mocne bardzo punkty świetlne, tak jak krople, no to one są bardzo wyraźne, natomiast wszystkie te nieostrości są bardzo gładkie i to mi się bardzo podoba w tym obiektywie. Później sobie poszedłem do znajomej na takie pokazowe warsztaty fotograficzne w studio i stwierdziłem, że porobię taką delikatną reporterkę backstage z tych warsztatów, tutaj tylko na świetle powiedzmy zastanym głównie na 1.4, żeby zobaczyć jak ten obiektyw się spisuje i tu jeśli chodzi, no modelka czekała aż światło zostanie ustawione, tutaj mamy pełną postać na 1.4, no w prawdziwym życiu, w prawdziwych zdjęciach nie mogę powiedzieć, że widzę jakiekolwiek problemy z ostrością, jeżeli chodzi o ten obiektyw, tak jak na tej planszy z bardzo bliska. Jeżeli robimy normalne zdjęcia, to te artefakty nam się żadne nie pojawiają. Tutaj od brzegu do brzegu, od stóp do głów mam po prostu ostrość, także to jest bardzo fajne, jeżeli o to chodzi. Tutaj oczywiście światło było bezpośrednio na modelkę, no to miałem punkt oświetlony, natomiast były takie sytuacje, gdzie gdzieś tam między ludźmi przez ramiona sobie fotografowałem i nie widziałem też problemów, żeby obiektyw jakoś specjalnie tę ostrość gubił. Tutaj oczywiście mamy modelkę oświetloną, natomiast były takie też elementy, gdzie po błyśnięciu to światło modelujące gasło i po prostu też nie miałem problemu z tym, żeby obiektyw tę ostrość utrzymał. Algorytm aparatu dalej trzymał twarz, nawet w cieniu. Także tutaj, jeżeli o to chodzi, to jestem bardzo zadowolony z pracy obiektywu. Wszystko na 1.4, w większości przy tym naturalnym świetle, tak jak mówiłem. I tutaj naprawdę widać dużo niedoskonałości, jeżeli chodzi o skórę, ale jest to po prostu surowe zdjęcie i jest wszystko według mnie bardzo fajnie i ostro. Zrobiłem również kilka zdjęć studyjnych już z lampą błyskową i tutaj jeżeli o to chodzi, no to tutaj robiłem przy f10 na świetle błyskowym, także mam bardzo dużą głębię ostrości i jest to dla mnie bardzo fajna ostrość, jeżeli chodzi o pracę w studio na 45 megapikselach. Ten obiektyw sobie bardzo dobrze radzi. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o zdjęcia testowe. Moja praca z tym obiektywem była dosyć krótka, no i też mamy pogodę, jaką mamy, także niestety nie wykorzystałem w pełni zalet tego obiektywu w plenerze, czego bardzo żałuję. Jedyny czas, jaki miałem, to takie 15 minut wokół dnia, wokół mojego domu w ciągu dnia, kiedy wyszło słońce zimą właśnie, ale niestety nie miałem modelki w plenerze. Jedyna okazja na sfotografowanie ludzi, jaką miałem tym obiektywem, to było właśnie wbicie się do koleżanki na jej warsztaty pokazowe, ale na tym backstage'u pracowało mi się tym obiektywem bardzo dobrze, nie gubił żadnych ostrości tutaj na oko, czy gdzieś jak ludzie przechodzili, bardzo fajnie sobie radził, bardzo celnie trafiał, wszystkie zdjęcia na 1.4 były trafione, były ostre, także to jest bardzo fajna konstrukcja, jeżeli o to chodzi. Na Nikona Z takich konstrukcji nie ma wiele, jest to tak naprawdę druga, powiedzmy pierwsza porządnie dostępna, natywna wersja 1.4 85 na Nikona Z tutaj u nas w Polsce. Pamiętajmy również o tej 5-letniej gwarancji, którą producent nam daje tutaj na ten obiektyw po zarejestrowaniu. Także jeżeli chodzi o moje odczucia, to mam nadzieję, że będę jeszcze miał okazję wykorzystać potencjał tego właśnie, tej plastyki, tego obiektywu w plenerze. No tutaj niestety Nikoniarze dostali ten obiektyw na zimę, sorry, ale dużo użytkowników Sony po prostu sobie bardzo chwali ten obiektyw i to też jest bardzo fajne, że już jakieś opinie pozytywne możemy usłyszeć o obiektywie, zanim wyszedł na nasz system, chociaż oczekiwanie na niego było po prostu trochę za długie. Nie będę tutaj ukrywał, ale jeżeli chodzi o, tak jak mówiłem, samą pracę w takim realnym życiu podczas fotografowania, ja nie mam tutaj większych zastrzeżeń. Autofokus jest bardzo gładki, to jest bardzo duża zaleta, że on jest taki spokojny, gładki, nie szarpie jakoś tak super mocno, tak jak na przykład niektóre obiektywy przez adapter z tej powiedzmy klasy. Jest tutaj bardzo fajne też skorygowane właśnie oddychanie tego obiektywu, nie jest jakoś super mocno widoczne, po prostu ten obiektyw ma mocną przysłonę, także mocno otwartą przysłonę, także obiektyw, sam obraz w sobie mocno się rozmywa, ale oddychanie jest tutaj bardzo dobrze skorygowane, co też jest dobrą tutaj informacją dla filmowców. Jeżeli chodzi o szybkość autofokusa, to dla mnie ona jest w 100% wystarczająca. Nie jest może to jakiś demon prędkości taki sportowy, ale też tego od 85 1.4 portretowej bym nie oczekiwał. Jeżeli chodzi o fotografowanie ludzi, sobie w 100% poradził. Jeżeli chodzi o mój backstage, który wykonywałem, no to tam jak ja się przemieszczałem, czy fotografowałem między ludźmi, czy ktoś się trochę poruszał, no to tutaj bez problemu trafiał na 1.4 i nie miałem z tym większych problemów. Też w gorszych
warunkach oświetleniowych, bo fotografowałem uczestników. Tak powiedzmy, wiecie, nie tylko modelkę oświetloną, ale na backstage'u uczestników, którzy byli w większym cieniu i też sobie dobrze radził. Tutaj też nie chciałem wam pokazywać ludzi, do których powiedzmy wizerunku nie mam zgody na udostępnianie. Jeżeli o to chodzi, jeżeli chodzi o samą pracę, no to dla mnie ogromny plus za właśnie płynność tego autofokusu, za budowę i za kontrast, jaki daje właśnie ten obrazek i plastykę rozmycia. Także mam nadzieję, że będę mógł wykorzystać te właśnie wszystkie cechy jeszcze w sesjach plenerowych, jak po prostu pogoda nam się poprawi. A z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj zobaczymy nie raz. Sprawdźcie sobie wszystkie linki w opisie, gdzie macie dokładne parametry techniczne tego obiektywu i mam nadzieję, że do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Hej!